Moi drodzy, zbieramy się, właśnie jedziemy do Polski. Edzia przygotowała szczoteczkę dla mnie. Która to jest twoja? A jedna z nich. Prawa ta po lewej. Idziemy do Polski Lewej to jest moja. na 4 dni. Zobaczymy jak będzie. Może coś się uda nagrać, może coś się nie uda nagrać, zobaczymy. Chcemy na pewno zobaczyć Nową Hutę, bo tam bardzo ładne jest postkomunistyczne budownictwo. Takie parę rzeczy. Także zostańcie z nami. Spróbujemy coś nagrać, nie obiecuję, ale pewnie będzie fajnie. Edzia? The cashless flow to be on PayPal payments. And just to remind you, purchases of 50 or more euros require boarding pass scan. Witamy na lotnisku Jana Pawła II w Krakowie. Moi drodzy, takim sposobem po ciężkim locie, zaraz jeszcze odpowiemy jak było, po ciężkim locie jesteśmy w samochodzie, idziemy teraz na bazę, na chatę. Jedziemy do najsłynniejszego polskiego sklepu. Znaczy nie polskiego, ale w Polsce najsłynniejszy. Do Biedronki jedziemy. No i jedziemy pierwsze coś kupić na śniadanie, żeby coś było i tyle. Zmęczeni jesteśmy. Dostaliśmy taką kijankę, zaraz też pokażę. Taką jakąś starszą, nie wiem, 2000, nie wiem, to jest 10 czy coś takiego. Ważne, że jeździ, ma 4 koła i Dach jest, tyle. nie zimno. No, Może radio podgłośnie, żeby było, że mamy, nie? O, No. nie działa chyba. 2 stopnie w ogóle jest, trochę zimno w Polsce. Ja w ogóle wyszedłem, Nie wiem jak się ścisza. Dobra, już wiem. Nic nie ma. wyszedłem z lotniska, sobie myślę, o kurde, ale zimno. No taka jeszcze mrzawka była. Edzi jeszcze było spoko, ale mi naprawdę palce już normalnie odmarzały. Także nic, kierujemy się na dom i zaraz się widzimy. Hejka. No nic, stało się. Pod Biedronką jesteśmy. Idziemy po jakieś jedzonko na jutro. Edzia? Nie wiem czy będziesz mógł nagrywać. No, wywalą mnie. Pomyślałyście, że z widla jest. No, jakby to się zastanawia, jak wygląda Biedronka, to nie każdy rozumie, zapomniałem przecież, o kurde. No nic, lecimy. A to jest ten, moi drodzy, samochód, który sobie wynajęliśmy taki, spójrzcie. Edzia pakuje rzeczy samochodu, tam dalej jest nasze miejsce zakwaterowania i tyle. Tak na szybko jeszcze. Taka sytuacja ogólnie była w tym samolocie, że taka straszna afera była. Pierwsze to się zaczęło od tego, że taka Polka poznała się z takimi Angolami, która siedziała centralnie koło mnie. Edzia siedziała tam. Pozdrawiamy, może będzie oglądać. No. Siedziała Edzia ode mnie jakieś, nie wiem, parę miejsc. Ona w ogóle nie słyszała prawie w ogóle tego, ale centralnie siedziała koło mnie taka Polka. Ona ogólnie była cicha na początku, no nie, ale później się rozkręciła. Wszystko zaczęło się od tego, że poznała jakichś tam Anglików. No i co? Oni sobie tam siedzieli, rozmawiali i tak dalej. No miała taki strasznie mocny polski akcent. No, dobrze mówiła po angielsku, ale taki no, taki mocny polski akcent. Jak mówiła po angielsku. No i tam gadali i nagle tam Anglik powiedział, a tu masz trzymaj winko, bo oni tam walili wina, nie? Taki Anglik z taką Angielką tutaj. No i wszystko spoko, tam się śmiali się, już widać, że już trochę się tam robili powoli, tam nie wiem, 2-3 wina wypili. No i
nagle poszedłem do toalety, wróciłem i wszyscy siedzą osobno, nie? Każdy się w ogóle pokłócił, nie wiadomo o co chodzi. Ten gościu tam zaczął na nią krzyczeć i tak dalej, ta płacze na nie, ta płacze w ogóle, ta Polka ją pociesza, w ogóle ta Polka to też tak, chodzi o to, że ona w ogóle tak strasznie ten konflikt strasznie eskalowała. Ten gościu też wydaje mi się, że nie, nigdy nie wiadomo nigdy nie wiadomo jak tam wygląda sytuacja pomiędzy nimi w domu i tak dalej, ale no nie wiem, dziwnie to wyglądało. Ten się przesiadł, ten zdenerwowany, ona płacze, to, tamto, a ta Polka w ogóle później też się trochę zrobiła i tak dalej, piła te wina i gadała z tą Angielką i później ona mu jeszcze tak docinała temu Anglikowi, tak tylko żeby on się cały czas denerwował i żeby coś, nie wiem, stewardessy zrobiły. No i przyszła stewardessa w pewnym momencie, no nie, i on do niej yeah, you can handcuff me if you want, czyli że jeśli chcesz, to możesz mnie zakłuć w kajdanki i tak dalej, możesz zadzwonić po policję i tak dalej, ja mam to gdzieś, to tam, afera była, no nie, rzadko tak się zdarza, no nie. No i on później tam przesiadł, trochę się uspokoił i tak dalej, i on później się gdzieś tam przesiadł i ogólnie, no, afera, a nie, afera. A ta Polka też cały czas dolewała oliwę do ognia i ona też taka denerwująca strasznie była, krzyczała i tak dalej, na cały, może nie na cały, no ale na pół samolotu krzyczała i tak głośno mówiła, że tak powiem. No i co? Na końcu w ogóle taka sytuacja była, że mówią nam w radiu nam mówią nam na tym przepraszamy, z tego względu, że są złe warunki pogodowe, musimy lądować w Katowicach. Co myślę, Jezus Maria. Podchodzę do Edzi i mówię do niej, ty nie przejmuj się, bo tam taki znajomy nasz, on tam nas śledzi na tym radarze całym 24 i on wie dobrze, że prawdopodobnie jeśli zmieni się po prostu kierunek, to po prostu on będzie czekał albo po prostu pojedzie bezpośrednio do Katowic. No ale w pewnym momencie patrzymy, znaczy siedzimy i tak dalej, już wylądowaliśmy, co myślimy, dobra, no Katowice, dobra, no spoko, no tak już to zrobimy, nie? A okazało się, że wylądowaliśmy, no i babeczka mówi, przepraszam, bo było nieporozumienie i wylądowaliśmy w Krakowie. Więc tak się skończyło. Tak się skończył nasz cały lot. Kurczę, naprawdę były przeboje. No ale nic. I teraz sobie siedzimy, kupiliśmy sobie taki mały prowiant, sobie zrobiłem jakąś zupkę. No i tyle. Prawdopodobnie już się nic nie będę nagrywać, ale widzimy się w następnym dniu. Puu. Moi drodzy, kolejny dzień. Znajdujemy się teraz jeszcze w domu. Jest godzina około 9. No, może przed 9 trochę. Staliśmy jakąś godzinę temu. Zjedliśmy śniadanko. Kawka wypita. No i co? Zbieramy się. Idziemy do jakiegoś kantoru. Musimy pojechać jeszcze do Rossmana. Coś do włosów, kuźwa, muszę kupić, bo to jest masakra. Szykuje się fajny dzień. O, spójrzcie. Coś robią, jakieś budowy. Spójrzcie, jakiś nowy się buduje blok. Tam po drugiej stronie też. Ogólnie ładnie tutaj. No i tak, idziemy do Rossmana, musimy kupić coś, jakieś kosmetyki, to tamto, do kantoru. No i wydaje mi się, że tyle, ale zobaczymy. Może jeszcze sobie kupimy coś tam, jakieś picie w sklepie czy coś, ale wszystko się okaże. No nic, zostańcie z nami i lecimy. Byliśmy pozałatwiać, co mieliśmy pozałatwiać. Byliśmy w kantorze i widać, mam ułożone włosy, czyli też byliśmy w Rossmanie. Kupiłem sobie taki puder do włosów specjalny. Co, ja chciałem teraz z powrotem w domu, z tego względu, że zapomniałem pieniędzy w kantorze. Miałem wyciągnąć swoje pieniądze, już miałem wymieniać, a tu bum, nie ma pieniędzy. A dobrze, że Edzia miała, także ona sobie wymieniła, a ja sobie jeszcze później wymienię coś, także spoko. Idziemy teraz na rynek, teraz coś oczywiście dla Was nagramy, a jak na razie to hejka. Spójrzcie, zauważyłem, że tutaj w Polsce na parkingu, tak w Galerii Krakowskiej, każde miejsce parkingowe ma taki swój czytnik. Nie ma czegoś takiego w Anglii, także to zwróciło moją uwagę. I tutaj jak się wjeżdża, tutaj są cyferki, ile dokładnie jest miejsc parkingowych na danym parkingu, także to jest mega jak dla mnie. Bardzo fajnie.
Szczerze mówiąc, to jesteśmy teraz w tej galerii krakowskiej. Galerii krakowskiej. I tak dziwnie. Futro może takie. To jest takie futro? Z dzika. Nie no. Ale bardzo fajne w dotyku. No. Szczerze mówiąc, tak trochę dziwnie jest. Nie wiem. To jest chyba osku mówią, nie? Wszędzie słychać polski język. No wiadomo, w Polsce nie, ale tak nieprzyzwyczajeni trochę jesteśmy, więc no. Że tak, Obgadać nikogo nie można. no nie można nikogo obgadać. No i stało się. Jesteśmy pod Galerią Krakowską. Dawno mnie tu nie było, szczerze Mnie mówiąc. tu nigdy nie było. No, bardzo dawno temu. Ale fajnie, czyściutko. Trochę dużo ludzi jest dzisiaj. Sobota, ale czyściutko, spójrzcie. Nie ma nic, ani śmiecia. Tam w ogóle jest kosz i w tym koszu palił się jakiś pet i tu wszędzie jest zadymione tym, kurde, tym filtrem, co się pali. No, a my czekamy na naszego znajomego, powinien zaraz przyjść. I tyle. Godziny będzie? Dobra. Dobra. Siwori żenki, jak rosa na słońcu, zapanuje i my, bracia, u swoim. Moi drodzy, dokładnie za 2 dni jest święto niepodległości. Dzisiaj jest 9 listopad, więc bardzo duża część Krakowa jest obwieszona w polskie flagi. Tutaj coś po drugiej stronie. Oczywiście sukiennic na rynku. Być może. Kawa w Starbucksie kosztuje 5 funtów, nie? Młodzie. I to wszystko będzie? Tak, jeszcze? 51 zł. A no. Dużo Hiszpanów, nie? Nie lubię tego, lepiej idą to co obcokrajowcy, co ja mam. Jeśli tylko jedno tylko wiem być tam, zawsze tam, gdzie ty jest.
pytaj mnie o jutro. To za 1000 lat. Bardzo dobrze. Płyniemy białą łódką. Niezbadany świat. Odkładam nasze szepty. Niebezpieczny krzyk. By już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz Wiem, że tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam Słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno tylko wiem, być tam. Zawsze tam, gdzie ty. budzić się, by chodzić spać we własnym niebie. Być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Żegnać cię co świt i wracać znów do ciebie. Być tam. Zawsze Tam, gdzie ty. budzić się i chodzić spać we własnym niebie. Być tam. Zawsze tam gdzie ty. Yeah. Jak się podoba na Wawelu? Fajnie, Fajnie? fajnie, fajnie. No, trochę zimno. Chociaż no, ja ci pewnie nie. Edzie sobie kupiła taką bluzę z barana. Góralską. Góralską bluzę sobie kupiła. No, my idziemy Do Rosji. do Rosji, no. Na minus 15. No, idziemy na jakiś taki ładny widok podobno, także zobaczymy. Także spodnie, jak pan gdzieś chciał mieć oryginalne. No ja mam takie, kurcze, Żywiec nie jest No. polskim piwem. Żywiec jest sprzedany Carlsbergowi i to nie ma smaku piwa. Nie kłóćmy się, bo nie przekona mnie pan. Nie wiem, czy to idzie, ale to nie najlepsze. Nie, nie ma Nie pił pan piwa. Ale wie pan, bo wszystkie piwa inne, takie no inne, zobaczyłem, są pod jedno popytane. moi drodzy, jesteśmy na osiedlu Górali w Krakowie pod słynnym czołgiem tutaj w Nowej Hucie. Czołg oznakowany 137. On tu już stoi ponad 44 lata. Wyobraźcie sobie, tak się prezentuje. Jest ciemno, także słabe światło, ale tak się to prezentuje. Bardzo ładnie, a tam dalej widać piękny teatr ludowy, który też jest sam sobie bardzo, bardzo stary. Postsowiecki. Postsowiecki. Nie no, żartuję, ale taki jest. No tak się to prezentuje okolica. Teraz jedziemy do centrum Nowej Huty. Tam też będą fajne rzeczy. Także lecimy. No nic, takim sposobem znaleźliśmy się tutaj teraz w centrum Nowej Huty. Spójrzcie. Tutaj stare bloki. Na pewno pamiętają stare czasy. Tutaj, spójrzcie, jest taki mały ogródek na samym środku. Tutaj kiedyś stał pomnik takiego jednego pana o imieniu Lenin. Spójrzcie, tutaj na samym środku, jeszcze podczas komunizmu. Spójrzcie, jakie stare bloki. Tutaj po drugiej stronie też. A tutaj jest ten słynny zegar. Spójrzcie.
18:42. Bardzo fajnie. Trochę zimno, ale jest ok. Spójrzcie, tam są flagi polskie. Jak wspominałem wcześniej, na uroczystość 11 listopada, czyli Dzień Niepodległości. Tam jeszcze pójdziemy zaraz do tego posągu, tam na którym jest biały orzeł. Moi drodzy, przed nami znajduje się posąg, taki AK Monument, Solidarność, na którym jest biały orzeł. On pewnie każdemu się kojarzy tutaj właśnie z wolnością od komunizmu oraz Lechem Wałęsą. Ale jednak, jak się obejrzymy, dalej komunizm trwa. Ja no żartuję. Ale tak trochę to wygląda. Fajnie tu, naprawdę. Igrzysk olimpijskich? Przepraszam bardzo, my jesteśmy tutaj pierwszy raz i tak się zastanawiamy, bo przeczytaliśmy na internecie, że tutaj kiedyś wielki pomnik Lenina stał. No są. Tak? Tutaj? Pamięta Pani, jak tutaj stał? Znaczy ja nie pamiętam, Aha, ale wiem, aha. że tutaj stał. Tutaj stał. Nie ten. Może tutaj było, Tutaj, aha. Tutaj było tam, gdzie tam w środku był tam wielki ten, tak. Rozumiem. A tam A dalej teraz- jest Solidarność, jest napisane? Tam Lech Wałęsa wtedy pewnie. Jest Jak się pomnik komunizm- Solidarności tam na Lipszy. Aha. Pewnie jak się komunizm skończył, to pewnie dalej, tak? Zamienili z Lenina na No. Solidarność. No Lenina to tutaj wysadzali, to tutaj była cała historia. Tak? Ja nie pamiętam tych czasów, bo ja tutaj mieszkam nie aż tak dawno, ale Aha. tu stał i tutaj było przebudowa tego placu centralnego już 2 razy, ale już no teraz wcale mi się nie podoba. Nie? To ostatnio Wcześniej było lepsze? było bardziej oświetlone, teraz dokładnie ciemno tam. Aha. Okej. Nie? No widzi pani, No tak, teraz na pani pewno. idzie, jest co jeszcze na przykład te światła są niby tak wysoko, w ogóle jest ciemno. Ciemno, A nie? przedtem były takie podświetlane w ziemi, takie światełka. A. No było wybetonowane też, no, ale teraz też dużo tego betonu dali, tej zieleni. Tak. Za mało tych róż i tego tak zrobili, no. Także, ale jeszcze jest do zwiedzania, jak jesteście tu pierwszy raz, Tak? tam pomnik krzyża. Pomnik krzyża? No, Wiem, że Arka jest jeszcze dalej? Tam dalej troszkę. Teatr Ludowy. Jeśli w stronę Tak. Arki, to jeszcze jest też wcześniej taki mały kościółek i tam Tak? jest ten symboliczny krzyż, który była walka o krzyż, tutaj co ludzie ginęli. O. Kościół, no. Okej, No. super. Dziękujemy w takim razie. Miłego wieczoru. Dziękujemy. Dziękujemy. Jeszcze warto, ale teraz Tak? nad zalew się przejść. Nad zalew? Tam jest- Tam Nowochódzki. Tak, no. Aha. Ale tam jest fajnie. Tak? Takie, no, tak, Ciemno pewnie będzie. nie, tam jest oświetlone. Tak? akurat. Okej, dziękujemy. Wzajemnie. No i takim sposobem znaleźliśmy się nad Zalewem Nowochódzkim. Spójrzcie, tutaj jest napisane Zalew Nowochódzki. Spójrzcie, tutaj trochę, no tak, że tak powiem, ta woda jest pewnie trochę brudna, ale tutaj się ludzie kąpią czasami. Ja tu chyba kiedyś kąpałem, jak byłem mały. Spójrzcie, tutaj ładny znak Huta Vita. Tutaj można to w ogóle coś zjeść. Spójrzcie, tutaj jest jakiś chyba piasek. Spójrzcie, Zima, lato, wiosna, jesień? spójrzcie, tutaj tak się prezentuje. Idzie zimno. Gdzie? Uwaga, idzie zimno. Tak? Bo zgłoś się pogrzańca do Huta. A no, idzie zimno. Skład się pogrzańca do Huta procentów Beer Bar. Nieźle. Tam dalej chyba jest ten, nie? Jakiś plac zabaw, co? Znaczy placów zabaw to są 3, tego tu jest Aha. nic. Aha. Spoczko. No nic. Zobaczymy, co tam dalej się znajduje. Będzie sprawdza, czystego leci woda. Chyba nie.
Chyba skończyła się woda. Koniec wody. Tragedia. Nie ma wody? Tutaj dla piesków Jest? nie ma. Nie ma. Może Aha. latem. No. Idziemy dalej. Tutaj, moi drodzy, jest tężnia solankowa, spójrzcie tam. Ale nie wejdziemy niestety, bo jest zamknięte trytytką. Znaczy można było przeskoczyć, ale po co w sumie? Chciałem tam wejść, ale to tam tylko prawdopodobnie tylko woda leci z tego i tyle. Są jakieś tutaj miejsca ciekawe, które można zobaczyć jeszcze oprócz tego? No o tej porze to Nie bardzo. będą krzaki, ewentualnie może na kopiec Wandy. Na kopiec Wandy? W sumie są jakieś latarnie, także Tak? śmiało można tam autem podjechać. Okej. Tylko to jest tak, w Solidarności do skrętu Tak? Ujastek i na kopiec Wandy trzeba iść takimi krzakami. Aha. Albo podjechać tramwajem 22. A autosamochodem jesteśmy. No to samochodem lepiej, tylko żeby dojść z drogi, z parkingu, no z miejsca, gdzie tam można się zatrzymać, to trzeba po takich sobie krzakach brzydkich. Aha. A tu pani stąd mieszka? Mieszkam, ale jakoś nie interesuje się tutaj zagrokami, ewentualnie jeszcze może plac centralny. Plac centralny. Dość dużo ludzi zawsze idzie, Tak. nie wiem, o tej porze to raczej huta już śpi. Świnie, no tak. No i ciemno, już zimno. Nie, huta o 16 już zasypia. także Zasypia, aha. To się taka sypialnia zrobiła. To w ciągu dnia może prędzej coś. To, tak. Rozumiem. Dobra, to nic, spróbujemy jutro w takim razie. Dziękujemy serdecznie. Wszystkiego dobrego. Taki sklep, nie wiem czy ktoś zna. Dosyć taki rzadki. Chyba nie wiem, chyba tylko w Polsce jest z tego co pamiętam. Ale tak, jesteśmy pod Lidlem. U nas ładniejsze są wózki. Tak? No, czarne. Idziemy po wózek. Moje zakupki znowu. I później udajemy się do mojej kuzynki na małą popijawę. No taką. Edzio? Za darmo? Bez pieniążka tam. Dobra, to lecimy. Lidl dostaje od nas lajka. So far so good. Założę się, że jak będziemy wracać do DC, to pewnie będziemy jechać z jakimś Gruzinem albo z Ukraińcem. Mógł sobie porozmawiać. Tak, koniecznie. Kolego, tutaj jedzenie dla ciebie mam. Słyszysz? Trzymaj kanapkę. Trzymaj. Kanapka, nie? Dziękuję bardzo. Smacznego. Podoba. Wódeczkę, nie pij No nic. nie pij wódeczki. Jesteśmy w gościach. W polskim domu. W Krakowie. Jest wódka i moja kuzynka zaoferowała się, Że mogę coś nagrać z wami. że może może się ze mną napić jednego szota. O Jezu, jeszcze raz. Ja nie umiem tego. No coś ty. No i proszę, to jest. No i to jest dobre. Punkt czerwienia, jak będziesz na tym. Dobra. No nic. Jesteś gotowa? No, taka wódeczka, 37%. Hop. Raz, dwa, trzy. Alicja elegancko, bez Elegancko, no. przepoi. Ja potrzebowałem. Witamy w Polak, Polsce. nie? Ja miałam Tak. taką znajomą, No. ona nie popijała, jak poszliśmy Ale, gdzieś na ale imprezę, czujesz takie... to jej polali takie gorycz? wiesz, plany. Po języku tak Wypiła rozchodzi je? się, po Tak? końcówce języku Tak, całym leci. ale No. No, ale czuć to, ciekawostka, czuć to. jak nie popijasz
Chodzi o to, że jak pierwszy raz dajesz na język, to nie czujesz, ale jak już idziesz w dół, to czujesz takie palenie, nie? Cały przełyk, tu tak idzie, ciepło, rozpływa się, jest Fajna, dobra wódka? zajebista. No, Polecam. taką mamy. O, zaraz pokażę. Sirok. Z lotniska. Za 3 dychy. Za 3 dychy? 30 funtów. A, dobra, myślałam, że na dowodu nie mam. To idź po dowód. Sprzedadzą mi. Idź po dowód. Czekajcie na mnie. Ja mam dowód. Ale... No ja płacę. Nie no, My zapłacimy, tylko idź po dowód. Masz dowód? nie mam. A ty masz? A ile masz lat? 16? Oni nie sprzedają. A mam 21. Mi się wydawało, że masz 16. No co ty? Nie? Więcej masz? 13? 13,5. 13? No i zajebiście. Ja mam 13,5 roku. Co A ty, jasne. mój pies ma 80. 80 lat już ma? No. Skurczywy. No, pies Trzeci właściciel, wiesz. Ja żartujemy. Lecimy sobie do sklepu. Parę rzeczy. A, która jest godzina 2. Zero śmieci. No, mi się wydaje, że bardzo często to jest tak, że jeśli chodzi o te śmieci, ludzie naprawdę tutaj bardzo dużą uwagę dają do tego, żeby nie śmiecić. Tak samo jak na Białorusi. Nie byliśmy na Białorusi, ale bardzo dużo też widziałem wideo na YouTubie, że na Białorusi było bardzo mało śmieci. Tak samo jest tutaj, spójrzcie. Nie wiem, teraz już późno w nocy jest. Nie wiem, czy będzie widać. Ale no, zero śmieci. Spójrzcie tylko. Jest bus stop. Bus stop, czyli przystanek autobusowy. Tutaj zero śmieci. Tam jest piękny meczet. Nie no, żartuję. Kościół oczywiście. Bardzo ładny. Lecimy dalej. No bo takie przemyślenie teraz o paleniu. Na przykład Alicja teraz pali sobie tego Aikosa. Nie wiem, czy ktoś sobie was pali. Ja na przykład mam tak, że nie palę w ogóle nic, ale jak sobie na przykład coś tam się wypije czy coś, to sobie tak jakiegoś buszka lubię strzelić. Ale na przykład Alicja pali mimo tego, że jest trzeźwa. Tak, no ja mogę wytłumaczyć to pod tym względem. Okej, jestem lekko uzależniona od tego, ale mam momenty, że siedzę w domu sama i nie muszę palić. Okej. Ale co, siedzisz sobie po prostu na sofie w domu i co? Tak, i sobie zapalę, bo muszę. Aha. Czuję ten Taki popyt, nie? Taki, tak, że muszę zapalić. Aczkolwiek, jak jestem w pracy, na przykład. To jest twój wybór, po prostu masz ochotę i nie palisz. W pracy to jest właśnie ten Czy to moment. jest potrzeba? Tak, bo w pracy Potrzeba. jestem Aha. 10-11 godzin i ja muszę wyjść z pracy, Aha. się jakby zregenerować. Zregenerować, Tak. zajarać coś na płuco. Mhm. Tak, żebym miała ten swój czas, taki 10 minut dla siebie, gdzie ja sobie mogę zapalić i jest fajnie. Ale Teraz co? palę, bo Po prostu napiłaś się i No tak, masz no, ochotę i no. palisz. No proste, to wiadomo. Ale myślisz, że jakbyś tak sobie dała, na przykład powiedziałabyś, dobra, okej, daję sobie miesiąc, nie palę, nie piję, nie palę Nie ma szans. Nie ma szans. nie. Nie To ma jest szans. ten po prostu taki musisz mocny, i tyle. tak, no, to jest tak mocny No. stan. Moi drodzy, nie palcie. To jest złe ogólnie, no ale jakby samo to wychodzi. Alicja, mam nadzieję, że przestaniesz palić. My nie palimy, tylko czasami jak się napijemy, tam 2 buszki, ale tyle. Ale nie palimy, jak jesteśmy trzeźwi. Mam nadzieję, że wy też nie. Hej, a tam moi, a tam... Siada czy nie? Nie. Ale nie szarpy się. Nie szarpie się? Dobra. Dzień dobry. Dobry wieczór, przepraszam. Mateusz. Mateusz, tak, zgadza się. Uber, to? Dobra, to lecimy. Moi drodzy, kolejny dzień. Stoimy też sobie właśnie przed naszym apartamentem. Tutaj posiedzieliśmy wczoraj, pobawiliśmy się troszeczkę, ale na wszystko jest czas. Wróciliśmy do domku i troszkę pospaliśmy. Teraz jedziemy do babci na taki mały na obiadek. Później też mamy spotkanie z jedną osobą, tam od strony Edyty. I tyle. Pewnie na rynku dzisiaj będziemy, nie? No, też mi się tak wydaje. Tak się, Do smoka może pójdziemy. no, tak się prezentuje tutaj area naokoło nas. I tyle, czekamy na Uberka. Znaczy moglibyśmy sobie samochodem jechać, nie, tu jest samochód, ale
Tak się ugadaliśmy, że po prostu ta osoba od Edyty przyjedzie samochodem i po prostu z nią pojedziemy, a ona po prostu nas tutaj wyrzuci później pod samochód, także tak. Czekamy, nie? No nic. Prawie co tydzień, co 2 tygodnie robimy modyfikacje. Chcemy Was przekazać, że ten naród, mimo wszystko, mimo tej równowagi sił, mimo tyle masakr, on żyje, będzie żył. I my kochamy życia, nie kochamy śmierć i mamy prawo żyć jak każdy naród na świecie. Mamy prawo do ruchu oporu. Wszystkie praw międzynarodowe mówią, że każdy naród pod okupacją ma prawo do ruchu oporu i do wolności. Co jakieś Niestety wiele od lat 7 dni, czyli no co tydzień w sumie u nas w mieście Liverpool też są takie właśnie zgrupowania, które protestują. O. A takie coś właśnie. Tutaj jesteśmy, zbliżamy się do tych toalet. Moi drodzy, nie nagrywaliśmy teraz nic prawie w niedzielę dzisiaj, bo strasznie byliśmy zmęczeni. Byliśmy w sumie na rynku, tylko tam pewnie zobaczycie parę ujęć. Teraz idziemy coś zjeść szybko. No, wróciliśmy w ogóle z tego rynku i położyliśmy się troszkę na łóżku, odpocząć trochę i kurczę, uciekło nam 2 godziny z życia, nawet 3 chyba, bo się nam troszkę przyspało, że tak powiem. No, a teraz udajemy się do gruzińskiej restauracji, więc pokażemy, jakie będzie jedzenie, jeśli będzie otwarta. Hejka. Edzia. Dotarliśmy do bardzo ładnej restauracji tutaj. Chyba na Kazimierzu to jest. Nie jestem pewien. Nazywa się Nessis. Zamówiliśmy sobie jakieś tam jedzenie. Jakieś kaciapuri i takie inne rzeczy, więc czekamy. Lemoniady. Więc czekamy jak przyjdzie i tyle. Takie nam przyszło tutaj jedzonko. Zupka. Kolejna zupka. Bierzemy się za jedzenie. Moi drodzy, musiałem zrobić mały podgłos, bo w restauracji leciała muzyka z prawami autorskimi. Po jakichś 10 minutach przyszło nasze jedzenie, kaciapuri, a pan mi sam wymieszał całość. Poza tym daliśmy temu panu gruziński magnes, a on dał nam deser za darmo, więc polecamy jak najbardziej restaurację gruzińską w Krakowie, która nazywa się Nessis Home's Kitchen. Było bardzo, bardzo smaczne. Mamy tutaj towarzystwo. Żebym w niego nie wjechał, ty. Przejeżdżaj pomalutku. Dzik jest, uwaga, Patrz, jakie ma nosce. uważaj. O, sorry. Patrz, ile ich tu jest. Nieźle. Dotarliśmy na ten kopiec Kościuszki, tutaj w Krakowie. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, czy będziemy w stanie wyjść na niego. Tutaj spójrzcie, tutaj po tej stronie jest polska flaga i to jest właśnie ten cały kopiec, którego widać z centrum Krakowa, spod smoka. No, spróbujemy wejść, ale kurczę, tak to wygląda, jakby było zamknięte. To nie jest zamknięte. A jak nie, to spróbuję pokazać jakiś widoczek z tego, No, z tej góry. Czy widać w ogóle coś, czy smog zasłania wszystko. no jest trochę... Widoczność też nie jest w sumie idealna, także zobaczymy. W końcu Kraków. No i tyle. Idziemy dalej.
Że wychodzi na to, że chyba nam się nie uda to wejść na górę, bo wszystko jest... późno jednak przyjechaliśmy. No, Godzina 10 w nocy to jednak za późno. nie uda nam się wejść tam. No, kurczę. Jedziemy w jakieś inne miejsce może. Szkoda. Ale i tak jak mówię do Edzi, że prawdopodobnie i tak by nic nie było widać po prostu, bo jest słaba widoczność. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze tą widoczność, ale no, ten las tam już ciężko widać, te drzewa. No, ten park. No nic. I drodzy, tak właśnie prezentował się nasz pobyt w Polsce. Właśnie u dentysty byłem, to ciężko mi się mówi, ale ogólnie wszystko jest git. Bardzo nam się podobało w Polsce. Byliśmy tutaj tylko parę dni, jakby nie było. Wczoraj też się nam nie udało nic nagrać, bo zapomniałem kamerki. Ale mam nadzieję, że taki materiał, który sklecimy, może komuś się spodoba, może nie, zobaczymy. I tyle. Edzia, na słowo? Super. Było. Tak. No, jesteśmy teraz na Piastów, na Górnym Piastów, pod Ziko i tyle. Czekamy na taksówkę i jedziemy na lotnisko Jana Pawła II w Krakowie. I tyle.